Cześć. Tak jak obiecałem, ponownie jesteśmy w Lagunie 3 i nadal likwidujemy trzaski, tym razem z tunela środkowego. Na początek przedstawię Wam, jak to wygląda, po czym wezmę się do roboty. Zacznę od wyjęcia wkładu popielniczki lub tego, co się tam znajduje, i przechodzę do mieszka dźwigni zmiany biegów. Zdejmuję go poprzez pociągnięcie mieszka ku górze, odpinając tym samym zatrzaski. Teraz małym, nieostrym śrubokrętem podważam konsolę środkową od strony podłokietnika, wypinając ją tym samym z zatrzasków. Delikatnie podnoszę ją do góry i kolejno odpinam wtyczki, panela sterowania nawigacją, łącznika tempomatu i włącznika hamulca ręcznego. Teraz podniosę konsolę troszeczkę wyżej i przełożę przez nią mieszek. Pozostała nam ostatnia wtyczka elektryczna od gniazda zapalniczki lub, jak to woli, gniazda akcesoriów. Jak widać, po demontażu górnej części tunela środkowego skrzypienie troszeczkę ucichło i z tego, co widzę, większość hałasu pochodzi z górnej części. Ja postaram się odkręcić wszystkie elementy po to, by wyeliminować wszystkie trzaski. Chcąc wyeliminować cały hałas, rozkręcam dalej, czyli teraz przechodzę do dolnej części tunela środkowego. Skrzypienie pochodzi spod tych dwóch śrub, więc odkręcam je torksem T20 i odpinam z zatrzasków osłony boczne. Przesuwam przednie fotele maksymalnie do przodu i przechodzę do tyłu samochodu.
Po obydwu stronach tunela odkręcam dwie śruby, również na Torx T20. Teraz wyjmę popielniczkę oraz jej mocowanie. Ten biały element, który widzicie przy mocowaniu popielniczki, jest to antena systemu hands-free. Teraz mogę uwolnić tylną część tunela wraz z nawiewem. Trzyma się ona na 6 zatrzaskach. W tym momencie ukazały mi się zatrzaski wewnątrz tunela po obydwu jego stronach. Musicie zwrócić uwagę przy jego demontażu, żeby ich sobie nie połamać. Ja rozszerzyłem boczne części tunela i uniosłem go lekko do góry, po czym przesunąłem ku tyłowi. Gdybyście mieli ochotę zdemontować tunel całkowicie, musicie odpiąć jeszcze 3 elementy ze schowka podłokietnika. Jest nim wejście AUX radia, gniazdo 12V i wejście OBD2. Dodatkowo trzeba uwolnić przewody elektryczne z uchwytów, które mocują je do tunela. Ja nie będę ich odpinał, gdyż nie będę demontował całości. Podczas demontażu wypadły mi 2 takie kawałki taśmy izolacyjnej, co świadczy o tym, że już ktoś próbował wyciszyć ten element. Jak zauważyliście, bezskutecznie. Osobiście użyję metody wypróbowanej na podłokietniku i korzystając z wazeliny technicznej i smaru postaram się przesmarować wszystkie elementy, które się ze sobą stykają, żeby wyeliminować wszystkie trzaski ze środkowego panela. Po przesmarowaniu łączenia deski rozdzielczej z tunelem środkowym mogę zacząć składać go z powrotem. Teraz smarem przesmaruję wszystkie elementy dolnej i górnej części styku.
Wracam do elementu z poprzedniego filmiku, czyli skrzypienie na łączeniu podłokietnika z tunelem. Odpinam dolny zatrzaski osłony zawiasu podłokietnika i tutaj moje zaskoczenie, dlatego że górnej części nie trzeba wcale rozwierać w celu jej demontażu. Wystarczy przesunąć ją do dołu, wówczas wychodzi sama. Montaż osłony odbywa się w kierunku odwrotnym do demontażu, czyli najpierw wsuwamy osłonę w prowadnicę w podłokietniku, a potem zapinamy dwa zatrzaski. Mogę też już zamontować gniazdo OBD2 w podłokietniku i zapiąć zaślepkę 12V. Wracam na tylne siedzenie samochodu i profilaktycznie smaruję elementy na łączeniu tylnego panela nawiewu, po czym mogę skręcić tylną część dwiema śrubami i całość złożyć do kupy. Pamiętajcie o podłączeniu gniazda 12V i zamontowaniu anteny handsfree. Już z przedniego siedzenia przykręcam dwiema śrubami tunel środkowy do deski rozdzielczej. Nadeszła pora, by skupić się na tym, co wydaje najwięcej dźwięków w tunelu środkowym, czyli górna jego część. Na początek odkręcę od tej części wszystkie elementy, po czym kolejno będę eliminował dochodzące z niej dźwięki. I tak w oto ten sposób odkręcam przełącznik tempomatu, włącznik hamulca postojowego i panel sterowania nawigacją. Pozbywam się też popielniczki i przedniego elementu maskującego. Wszystkie te części przykręcone są na Torx T20.
Posłuchajcie teraz, jak cichy jest sam ten element. Zaczynam swoją procedurę smarowania i skręcania z powrotem. Każdy element jest smarowany osobno, po czym z powrotem skręcany i sprawdzany, czy skrzypienie ustało. Jeżeli procedura się powiodła, przechodzę do kolejnego elementu i tak do uzyskania zadowalającego mnie efektu. Jeżeli tak jak w przypadku panela sterowania nawigacją element trzeszczy osobno, rozmontowuję go i przesmarowuję indywidualnie. Jak widzicie, efekt nadal jest niezadowalający, więc rozkręcam go jeszcze bardziej i smaruję nadal tak, żebym był zadowolony w 100% z tego, co zrobiłem.
Kolejnymi elementami są włącznik tempomatu i hamulca postojowego. Teraz słyszycie, że trzaski z tego elementu mocno ucichły, więc biorę się za przesmarowanie całej górnej części i złożeniu jej w całość. Podczas montażu elementu pamiętam o 4 wtyczkach, które muszą połączyć się z odpowiednimi dla nich gniazdami. Na koniec przesmarowuję jeszcze plastikowe elementy łączące mieszek dźwigni zmiany biegów z tunelem środkowym.
Żeby nie było, że wyciszam dźwięk, dlatego dźwięk w tym momencie nie jest w żaden sposób podkładany. Siadam sobie na swoim fotelu. Słychać hałas z zewnątrz, dlatego że samochody jeżdżą. O, pojechał akurat. Dobra, to teraz mamy cicho i zobaczmy, co z tą moją robotą. Ważę 95 kg. Prawym łokciem opieram się o kierownicę. Wróć. Lewym łokciem opieram się o kierownicę. Prawym podłokietnik. 95 kg. Prawie nacisku na sam podłokietnik. Toyota z basem pojechała. Teraz w bardzo mało delikatny sposób widzicie, że te wszystkie plastiki tu chodzą, pracują, ale nie trzeszczą. Trzeszczy tylko skóra, zarówno ta tutaj jak ściskałem, jak i na podłokietniku. Skóra z plastikowych świń. Tak cichy ten samochód chyba jeszcze nie był nawet po wyjściu z fabryki we Francji, jeżeli chodzi o sam tunel środkowy i podłokietnik. Ja jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Jeżeli Wam filmik się podobał lub był pomocny, klikajcie lajki, subskrybujcie kanał. Zapraszam też do oglądania kanału Miśka Staszica i Rysiuncia. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłej zabawy przy Waszych lagunkach. Cześć!